Ile lat nie grałbym w Gotika, tak moderzy modyfikacji zawsze zaskakują. To nie nowość, że uwielbiam gildie magiczne, a przynajmniej dla tych, którzy mnie oglądają. Dziś pogadamy sobie o modyfikacji Returning, gdyż właśnie tutaj mimo prostego RP, tytułowi magowie są mocno skomplikowani. Powiemy sobie o wadach i zaletach oraz jaką ścieżkę wybrać, by nasza gra stała się fajniejsza względem naszych oczekiwań. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że w naszej grze rozróżniamy 4 klasy magów. Jest nim mag wody, mag ognia, nekromanta, a także guru. Aby jeszcze bardziej zrozumieć formułę oraz budowę naszej postaci, możemy zauważyć, że zostały nam dodane dwie nowe statystyki. Jest to inteligencja oraz magiczna siła. W podstawowej części gry Gothic 2 Noc Kruka główną statystyką czarodzieja była mana. Tutaj z kolei jest nią inteligencja, która jest wyznacznikiem obrażeń naszej postaci. Teraz taki prosty przykład. Jeżeli ognista strzała, czyli runa pierwszego kręgu maga ognia, bazowo zadaje obrażeń 50, czyli przy zerowej inteligencji zadaje nam 50 obrażeń, to przy posiadaniu 100 punktów inteligencji obrażenia wzrosną o 50 punktów, tym sposobem zadając 100 obrażeń, czyli łącznie 50 plus 50, czyli jest to 100 obrażeń. Czyli na 2 inta przypada 1 obrażeń w przypadku maga ognia i tej właśnie pierwszej runy. Teraz trzeba pamiętać, że każda runa ma oczywiście ograniczenia. Jest to związane z runą na kolejny krąg, czyli każda runa będzie jakby skalowała się za te 2 punkty za 1, ale gdy przekroczy jakiś odpowiedni próg punktowy tych naszych obrażeń, to będzie się skalować na przykład za 3 punkty inteligencji i da nam 1 obrażeń. Taka prosta formuła. Nasuwa się również pytanie, oczywiście, jak zdobyć tą inteligencję i tutaj powiem wam kilka takich sposobów, gdzie możemy ją właśnie zdobyć. Przede wszystkim za każdą recepturę alchemiczną, jaką się nauczymy, dostaniemy +1. To jest w zależności od punktów nauki, ile będzie kosztować. Tam bodajże możemy dostać też i więcej inteligencji za każdą recepturę. Co rozdział dostaniemy za skraftowanie 100 mikstur, dostaniemy +10 inteligencji. Jest w sumie rzekomo 6 rozdziałów, 7 nie wlicza się do tego progu, czyli możemy zdobyć łącznie 60 punktów inteligencji za praktycznie sam crafting, jeżeli chodzi o mikstury. Tutaj mamy tak samo tworzenie run, jest to też +10, czyli też również 60, czytanie książek oraz pulpitów w grze, tworzenie ciast miodowych, poznawanie nowych zaklęć czy pisanie zwoi. I tak samo odbieranie darów od naszych bogów, czyli co 10 leveli możemy odebrać jeden dar, jest to 10 inteligencji, bijając taki 60 level, dalej jest to 60 inta. Jeżeli chodzi o magiczną siłę, jest to procent wyciągane z bazowych obrażeń naszej runy, czyli ten nieznaczący od inteligencji. Jeżeli bazowo runa posiada 50 obrażeń, to przy posiadaniu 100% mocy magicznej, obrażenia runy będą dwukrotnie większe, dając nam +50, czyli łącznie 100. Podobnie jak w przypadku inteligencji, magiczną siłę również możemy zdobyć. Za każdą nauczoną runę otrzymujemy 1% magicznej siły. Nie ma to znaczenia, jakiej runy będziemy się uczyć, czy jest to runa Gildina, czy od Galahada, czyli taka boczna, jak leczenie, światło, czy na przykład orzeźwienie. Za każdą runę mimo progów punktowych, czyli możemy mieć 20 punktów, 30 punktów, zawsze otrzymuje 1%, to przekłada się, że te słabsze runy, jak światło, których nawet jeżeli w grze nie będziemy używać, opłaca się ich nauczyć ze względu na te procent, które będą się po prostu dźwigać. Wiedząc już dokładnie, czym jest magiczna siła oraz inteligencja, teraz możemy przejść do plusów i minusów naszych czarodziei. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że mag ognia wydaje się być najbardziej standardową opcją wśród innych magów, też występował po prostu w podstawowej części gry. To grając nim w Returningu, tak naprawdę poznamy jego frakcję od nowa oraz jego umiejętności, gdyż różnica jest kolosalna. Co by dużo nie mówić, bo poza dodatkowymi zadaniami, czy powiększonym klasztorem, chociażby o sanktuarium, mag ognia jest potężnym pokładem obrażeń, które w dodatku rozkładają się w czasie. Gdy przyjdzie wybrać nam ścieżkę ognia, musimy mieć na uwadze, że czary dostępne również będą wiązać się z ogniem.
Nie możemy nauczyć się już piorunów czy zamrożeń jak w podstawie, ponieważ te umiejętności są z góry przypisane do innych klas. Przechodząc już do meritum plusów i minusów maga ognia, podwójna karma od Inosa, modlitwa i kasa, umiejętność szybsze spalanie oraz 6 styków spalań, buff zwiększający obrażenia, możliwość tworzenia potek lepszych plus 6 do many, to jest sposób gildyjny, największe obrażenia w grze, szybki dostęp do czarów masowych, obszarowe obrażenia, jest to już trzeci krąg, drugi rozdział, indywidualne czary tylko dla maga ognia, brak możliwości nauki przy wyborze opiekuna, są to formuły speli, obrażenia czasowe, spalanie, każda runa obniża odporność na ogień wroga. Teraz jeżeli chodzi o minusy, możliwość odebrania darów tylko u Inosa, słabsze pancerze, więcej na ogień, mniej magia, więcej przeciwników magicznych, uderzających z magii, mniej przeciwników uderzających ogniem. Bazuje na czarach ładujących, plus i minus. Musimy załadować czar, zanim go uderzymy, gdyż wtedy uderzymy największe obrażenia. W tym momencie możemy zginąć podczas jego ładowania. Brak użytecznych przyzwańców. Jest tylko dostępny golem, który jest bez sensu. Brak omdleń czy ogłuszeń, poza jednym spelem, którego tak naprawdę nigdy się nie używa. Nekromanta to klasa postaci, która jest totalnym przeciwieństwem maga ognia. Choć z góry można się tego domyśleć, to chodzi tutaj o styl, jakim nim gramy. Mag mroku to klasa, która w walce posługuje się przyzwańcami, które wraz ze wzrostem siły naszej postaci również stają się silniejsze. Poza typowymi szkieletami i zombie mamy do dyspozycji demona pupilka, który ma możliwość zdobywania poziomu razem z nami. Choć posiada również masę zaklęć ofensywnych, to jego zaklęcia są dużo słabsze w stosunku innych magów. Lecz całość obrażeń nadrabiają przywołańcy. Przechodząc do plusów i minusów naszego nekromanty, do plusów najważniejsze to są przywołańcy, Sakta Omen, używanie czarów za życie, nie za manę, demon pupilek, dodatkowe dary od Beliara, podwójna karma, kasa i modlitwa, bonus gildii Ksada za serca daje nam albo życie, albo manę, możemy sobie to wybrać, dodatkowe bonusy przy posiadaniu szponu Beliara, czyli to jest runa, możliwość ulepszenia swojej szaty, chodzi o najlepszą szatę, możemy ją ulepszyć specjalną recepturą, dostając dodatkowe bonusy. Tutaj przechodząc już do minusów, możliwość odebrania darów tylko u Beliara, słabsze czary, brak ogłuszeń, stunów, słabe obrażenia przeciwko nieumarłym. Mag wody to niewątpliwie jedna z ciekawszych klas postaci. Poza możliwością zamrożenia, mamy możliwość nauki błyskawic. Łącząc te dwa żywioły ze sobą, jesteśmy w bardzo krótkim czasie zadać naprawdę przeogromne obrażenia. Nie mówiąc tu już o tym, że jako jeden z nielicznych jest w stanie zatrzymać swoich przeciwników, tak zwanie ich zastunować, mając wtedy czas chociażby na zmianę taktyki lub zwykłe uleczenie się. Co do plusów i minusów naszego maga, możliwość stuna, ogłuszenia, dary od Inosa jak i u Beliara możemy odbierać, specjalna tarcza magiczna ze zbrojami maga wody i uzdrowiciela, na krótki czas po otrzymaniu obrażeń dostajemy dodatkową defensywę, szybkie rzucanie zaklęć, posiadanie czarów ładujących, bardzo silne czary obszarowe. Co do minusów, brak dodatkowej karmy od Inosa Beliara, brak bonusu gildijnego statystyki, zostajemy nim w drugim rozdziale, słabo rozwinięty wątek historii, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Celowo zostawiłem guru na sam koniec. Patrząc na resztę jego kolegów, ten typ postaci to połączenie wszystkiego po trochę. Posiada czary czasowe, ogłuszenia, przyzwania, a także czary obszarowe. Jego głównym atutem jest ogromna ilość many i naprawdę łatwy początek patrząc na jego kolegów. Guru, paląc skręty bagiennego ziela, ponadto otrzymuje ciekawe wspomagacze, które ułatwiają nam walkę z trudnymi przeciwnikami. A zatem co do plusów, 200 many zapalenie skrętów, to jest bonus gildijny, pasek na start do kupienia 20 inta, stuny i ogłuszenia, czary obszarowe, zatrucie przeciwników czarami, możliwość odbierania darów u Inosa jak i u Beliara, możliwość zrobienia tatuażów, które dają odporność na magię, jest również ścięcie włosów, lecz to nic nam nie daje. Jedyny zauważalny przeze mnie minus aktualnie to brak dodatkowej karmy od Inosa Beliara.
Aktualnie nie dostrzegam żadnego innego. Jest to jedyna z klas postaci, która ma jeden, jedyny minus. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie magów. Mam nadzieję, że wam się film oczywiście spodoba, że będzie to bardzo dla was pomocny, że rozjaśnię wam troszeczkę w głowie, kim będziecie chcieli zagrać. Ja oczywiście zapraszam do komentarzy, możecie tam napisać, kim według was najprzyjemniej wam się grało. Dziękuję wam oczywiście za oceny z góry. Te oceny pomagają w promocji filmów, także mega wam dziękuję. To jest dla mnie ważne. Trzymajcie się i do usłyszenia do następnego odcinka. Na razie, cześć.